Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na pyszny, sycący obiad bez mięsa. Przygotujemy muszle makaronowe wypełnione nadzieniem z mascarpone, fety i szpinaku, które zapieczemy pod sosem pomidorowym i odrobiną parmezanu. Szybki i prosty sposób na obiad, który zachwyci Waszych domowników. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na bezmięsne obiady. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszych nadziewanych muszli zaczynam od ugotowania makaronu. Do wrzącej i osolonej wody wrzucam 27 dużych muszli makaronowych, w sumie około 250 gramów. Zawartość naczynia krótko mieszam i upewniam się, że wszystkie muszle są zanurzone w wodzie. Muszle gotuję al dente, to znaczy do chwili, kiedy staną się elastyczne, ale jeszcze nie całkowicie miękkie. Najlepiej jest odjąć minutę lub dwie z czasu gotowania podanego przez producenta. U mnie zajęło to 12 minut. Po tym czasie ściągam makaron z ognia, odcedzam go na durszlaku i przelewam zimną wodą, żeby zatrzymać proces gotowania. Tak przygotowany makaron przekładam na talerz i rozkładam go jedną równą warstwą. Przy okazji rozdzielam muszle, które złożyły się ze sobą w trakcie gotowania. Warto to zrobić choćby po to, żeby makaron nie skleił się ze sobą w trakcie studzenia. Talerz z makaronem odstawiam do wystudzenia i zajmuję się sosem pomidorowym. W dużym rondelku rozgrzewam łyżkę oleju rzepakowego. Na rozgrzany tłuszcz wrzucam około 100 g drobno pokrojonych szalotek. Cebulki smażę na średnio niskim ogniu przez około 3-4 minuty, aż wyraźnie zmiękną, ale jeszcze nie zaczną nabierać koloru. Po 4 minutach dodaję do nich 3 przeciśnięte przez praskę średnie ząbki czosnku. Zawartość naczynia podsmażam przez kolejne 30 sekund do uwolnienia aromatu przez czosnek. Kiedy tak się stanie, dodaję 800 g pokrojonych pomidorów, u mnie z puszki, ale mogą być też świeże, oraz 200 ml wody. Następnie dodaję łyżeczkę suszonej bazylii, taką samą ilość suszonego oregano, solidną łyżkę octu balsamicznego oraz 25 g drobnego białego cukru. Zawartość garnka krótko mieszam tylko do rozpuszczenia cukru, a następnie doprowadzam do lekkiego wrzenia już pod przykryciem. Całość gotuję na wolnym ogniu przez około 20 minut. Po 20 minutach doprawiam sos do smaku solą i mielonym czarnym pieprzem. Jeśli chcecie, możecie też dodać więcej cukru lub octu, ponieważ ich ilość będzie zależeć od pomidorów, których użyjecie. Ważne jest tylko, żeby odpowiednio zbalansować ze sobą te dwa smaki. Po doprawieniu ściągam garnek z ognia i zostawiam tak jak jest, ale jeśli chcecie uzyskać gładki sos, możecie go zblendować. Równolegle z sosem pomidorowym możemy przygotować nadzienie do naszych muszli. Na dużej patelni rozgrzewam łyżkę oleju rzepakowego. Na rozgrzany tłuszcz przeciskam 3 średnie ząbki czosnku, które podsmażam przez około 30 sekund tylko do uwolnienia aromatu. Następnie zaczynam dodawać na patelnię 500 g świeżego młodego szpinaku. Taka ilość szpinaku oczywiście nie zmieściłaby się na patelni naraz, dlatego robię to w 3 partiach po kilka garści i za każdym razem podsmażam zawartość patelni, aż szpinak straci swoją objętość, a większość płynu, który uwolni, odparuje. Po dodaniu całego szpinaku i pozbyciu się z niego nadmiaru wilgoci, dodaję na patelnię 250 g serka mascarpone. Składniki krótko mieszam ze sobą, tylko do równego rozprowadzenia serka, który na tym etapie zmieni swoją konsystencję na niemal płynną. Jest to normalne i nie ma się czym przejmować. Następnie dodaję jedną 200-gramową kostkę fety, którą wcześniej pokruszyłem, oraz łyżeczkę startej gałki muszkatołowej. Nadzienie krótko mieszam i doprawiam do smaku mielonym czarnym pieprzem. Soli nie używam, feta jest wystarczająco słona. Po połączeniu wszystkich składników ściągam patelnię z ognia i zabieram się za nadziewanie.
Na dno dużego naczynia żaroodpornego wylewam przygotowany przed chwilą sos pomidorowy i rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni. Każdą muszlę nadziewam solidną łyżeczką szpinaku i układam je w sosie. Na początku może to wyglądać, jakby sosu było za mało, ale wraz z dokładaniem kolejnych muszli poziom płynu będzie się podnosił. Na końcu powinno być go tyle, żeby wierzch sosu i muszli były niemal na równi. Ważna sprawa, moje naczynie ma wymiary 31 na 20 cm i jest zdecydowanie za małe, żeby pomieścić wszystkie 27 muszli, dlatego pozostałe 9 ułożyłem w osobnym, mniejszym naczyniu. Jeśli macie taką możliwość, użyjcie naczynia o wymiarach 40 na 27 cm, powinno pomieścić cały makaron wraz z sosem, albo tak jak ja, przygotujcie sobie 2. Nadziane muszle posypuję 60 g świeżo startego parmezanu, ale równie dobrze możecie użyć mozzarelli lub waszego innego ulubionego sera. Naczynie z makaronem trafia do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na 25 minut do rozpuszczenia sera i zagotowania się sosu. Tyle czasu powinno też wystarczyć do tego, żeby makaron odpowiednio zmiękł i nasiąknął smakiem zarówno sosu pomidorowego, jak i nadzienia. Po 25 minutach wyciągam naczynie z piekarnika. Makaron odstawiam do lekkiego przestudzenia na około 10 minut. Dzięki temu można delektować się jego smakiem i uniknąć przy okazji poważnych poparzeń. Po 10 minutach już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby serwować muszle swoim domownikom. Nadzienie przygotowanego w ten sposób makaronu jest przyjemnie kremowe, wyraźnie serowe z lekką nutą gałki muszkatołowej, a pomidorowy sos jest idealnie zbalansowany. Całkiem szybki i pyszny sposób na nakarmienie całej rodziny. Dajcie znać, czy przepis wam się spodobał, życzę wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!